Witam wszystkich w kolejnym moim filmie. Dzisiaj troszkę może nietypowy odcinek, a może i typowy temat radiowy. O czym będzie? No już widać to od początku na ekranie. A dlaczego akurat o tym sprzęcie? Dlatego, że akurat ostatnio udało mi się ten właśnie egzemplarz zdobyć za niewielkie pieniądze. Oczywiście jak za takie pieniądze egzemplarz jest uszkodzony. Dlaczego się na niego zdecydowałem? No bardziej z takich już nostalgicznych przyczyn. Tego typu urządzenia były pierwszymi, na których pracowałem ponad 30 lat temu. Seria 4031, 32 pod różnymi nazwami, Schlumberger, Stabilok, Wavetec, a również jako Motorola się pojawiało. I zawsze to urządzonko mi się podobało, a że jak wiecie na filmach wykorzystuję tego typu urządzenia, to postanowiłem zaryzykować, nabyć takie urządzenie i po prostu je odrestaurować. Czy to się uda, czy się nie uda, zobaczymy. Szanse są duże. W tym egzemplarzu, jak wejdziemy, teraz i tak mamy dobrze, bo działa klawiatura, a czasami nie chce. Wchodzimy w self-test i zaraz zobaczymy, co się nam pojawi. Start. No i jak widzicie jest failed self-test, ale co ciekawe, jeszcze 15 minut temu jak włączyłem urządzenie i zapuściłem self-test, były zupełnie inne uszkodzenia, znaczy te, które w tej chwili są też, ale jeszcze dodatkowo 3 inne moduły też pokazywały, że nie działają. Co się dzieje z tymi urządzeniami? Samo urządzenie jest bardzo fajne. Tester posiada bardzo wiele funkcji, jeżeli chodzi o pomiary. Wróćmy. O pomiary tutaj radiotelefonów. Także jest to bardzo fajna rzecz. No, chciałem tutaj wyjść, ale słabo widzę ekran. No i weszliśmy już w menu pomiarowe. Ma bardzo wiele funkcji, dużo więcej niż Marconi, który tutaj na moich filmach się pojawia. Tutaj jest zautomatyzowany pomiar synadu na przykład. Można mierzyć poziom zadziałania blokady szumu wraz z jej histerezą. No i wiele jeszcze innych rzeczy. Także urządzenie praktycznie z tego samego przedziału czasowego, ale jednak z ciekawszymi funkcjami. Rok produkcji bodajże tego egzemplarza jest 89, także urządzenie ma 35 lat. No niektórzy mogli powiedzieć, że to już się nadaje do śmieci, ale ci, co się znają, wiedzą, że to tak do końca z tymi urządzeniami nie jest, zwłaszcza, że takiego obecnie się nie kupi, a te, które są i spełniają te funkcje, są już dużo bardziej zaawansowane i kosztują od 100 000 w górę, więc to nawet nie ma o czym rozmawiać, żeby do takich zastosowań sobie takie urządzenie nabyć. Ten egzemplarz w stanie dosyć dobrym jest tutaj zachowany. No tu jak widzieliście self-testu nie przeszedł, ale jeszcze pokażę na chwilę jedną rzecz. Podłączę tutaj do niego radio. No i jak widzicie i słyszycie, odbiera, pomiar mocy jest, ale w trybie duplex. Jak przejdę w tryb TX, jest pomiar mocy, ale już nie ma dźwięku. W trybie RX niestety do radia nic nie dociera. Aczkolwiek przy jednym z uruchomień sygnał pojawił się w radiotelefonie. Być może tu też jest kwestia braku synchronizacji, ale to już są osobne tematy. Także ogólnie urządzenie działa, czasami nie działa, raz lepiej, raz gorzej. I co w tych urządzeniach najczęściej się dzieje? To, co chyba w większości urządzeń, co jest tutaj standardowymi uszkodzeniami związanymi z upływem czasu, czyli kondensatory. Tu w tym modelu najczęściej padają, praktycznie najczęściej zawsze padają kondensatory elektrolityczne SMD. Jest ich w sumie prawie 100 sztuk i tak naprawdę trzeba, no na razie będziemy po kawałku to robili, ale tak naprawdę trzeba je wszystkie wymienić
żeby to zaczęło dobrze funkcjonować. Później popatrzymy na parametry. Też tu jest przyjemne to, że z aparaturą pomiarową, którą posiadam, można praktycznie to urządzenie dobrze sobie wyregulować. No jedyny problem, że płyty, na których on jest zrobiony, żeby je regulować, trzeba wyjąć ze slotów i mieć specjalny kabel do przedłużania, czego nie mam. Także to już jest zupełnie inny temat, ale w tym momencie sobie jakoś poradzimy. Także to taka ciekawostka. Zaraz Wam pokażę z tyłu też, jak wygląda to urządzenie i co tutaj jest ciekawego, jeżeli chodzi o ten tył tego urządzenia. I widzimy te urządzenia teraz z tyłu. Standardowa budowa z kartami, na których są poszczególne podzespoły, bloki tego urządzenia. Bez problemu każdy z tych bloków można z tyłu wyjąć, do niego zajrzeć, także bardzo fajna tutaj konstrukcja. 5 bloków jest w środku, ale te najważniejsze są z tyłu. I co się rzuca w oczy, że plomby od strojenia, od kalibracji są nienaruszone. Czyli nikt w tym urządzeniu nie grzebał. No, pytanie oczywiście od ilu lat, z jakiego okresu są te plomby, bo nie ma na nich daty, do kiedy ona jest ważna, ale widać, że tutaj nie było nic ruszane. Także to tak pokrótce w tym dzisiejszym odcinku, tym nostalgicznym. Bardzo się ucieszyłem, że coś takiego mi się trafiło. Zawsze lubiłem te urządzenia, no i teraz będę miał okazję w wolnych chwilach trochę pogrzebać. No, trzeba będzie sporo tych wolnych chwil znaleźć, bo jednak wymiana tych wszystkich kondensatorów, no i przejrzenie tych wszystkich płytek, innych elementów, tak żeby znaleźć ewentualne uszkodzenia, no na pewno trochę potrwa, ale mam nadzieję, że przywrócimy go do pełnej funkcjonalności i będzie fajny tester. Myślę, że nawet lepszy niż ten, który mamy Marconiego. Być może jak się uda, to tego Marconiego tym wtedy zastąpimy. Także będę tutaj w niektórych momentach prezentował wstępy prac, jakieś ciekawostki. Mam nadzieję, że kogoś to zainteresuje, a zwłaszcza osoby, które coś takiego posiadają i też mają problem z tym sprzętem. To tyle w tym króciutkim filmie, w którym zaprezentowałem swój nowy nabytek i zapraszam do kolejnych części, jak również do oglądania innych filmów, które na moim kanale się pojawiają. Dziękuję i do zobaczenia.